Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj krótki lot z Katowic do Kiszyniowa, stolicy Mołdawii, zaledwie godzina 15, bardzo wczesny, bo wyleciliśmy 6:30, więc mamy cały dzień przed nami. I co? Pierwsze co, no to musimy zorganizować jakiś internet i dostać się do centrum i potem będziemy zwiedzać. W tym odcinku pewnie głównie skupimy się na winie, no bo z tego słynie Mołdawia. Odwiedzimy dwie największe winnice, nie tylko w Mołdawii, ale i na całym świecie, więc zostańcie z nami. Jak będziecie wychodzić z lotniska, to przy terminalu odlotów jest taki automat, w którym możecie sobie kupić kartę. 100 GB, 750 minut rozmów krajowych, 49 lei, więc o połowę taniej niż w terminalu. Do centrum zdecydowaliśmy się pojechać autobusem, który kosztuje podobno 6 lei. Zaraz zobaczymy, ile to jest. Skoro za internet 49 lei to było trochę ponad 10 zł, no to 6 lei to nie jest majątek. Taksówka to też nie jest majątek, bo około 3 dych, ale taksówką sobie pojedziemy w drugą stronę, a teraz taki lokalny folklor. Sprzedaż biletu odbywa się w starym stylu, ale nie musicie się martwić. Nawet jeśli jest tłok, to na pewno sprzedawca biletów Was znajdzie i będziecie mogli kupić bilet. Najlepiej oczywiście mieć drobne. No moi drodzy, wstaliśmy o 2:30 w nocy, jest 12:30, więc zdecydowaliśmy się, że śniadanie jednak jeść nie będziemy, tylko płynnie przejdziemy do obiadu. Wybraliśmy lokal, o którym przeczytaliśmy wstępnie na którejś z grup podróżniczych, La Placinta, że to jest restauracja z kuchnią tradycyjną i ktoś tam zarzucał, że to jest miejsce stworzone pod turystów, bo to sieciówka i jest łatwo dostępna, nie wiem. W każdym razie już zdążyliśmy tutaj zapytać lokalsów o jedzenie. Stwierdzili, że koniecznie powinniśmy pójść do La Placinty, bo to jest lokalna kuchnia i jedzą tu jak najbardziej miejscowi. W ogóle wyśmiała to, że to jest miejsce turystyczne. No okej, przychodzą jacyś turyści, ale to jest miejsce, które jest wypełnione miejscowymi. No tutaj są, większość stolików jest zajęta i to są wszystko miejscowi ludzie, nie ma tu ani pół turysty. I nawet jeżeli są turyści, to jakby nie zmienia faktu, że to jest lokalna kuchnia. Dobra, mniejsza z tym. Wybieramy potrawy typowo lokalne i na pierwszy ogień idzie zupka, która się nazywa zeama. Zeama jest z kurczakiem, to jest bardzo lekki wywar z kurczakiem, domowym makaronem, pomidorami, pietruszką. Jest często zakwaszana jeszcze cytryną, bądź też borszczu, czyli taki zakwas pszeniczny. Podawana jest z domowym chlebem, śmietanką i można sobie jeszcze zagryźć ostrą papryczką, żeby było przyjemniej. I faktycznie wygląda. Nie wiem, czy to jest w pełni w porządku, bo ta zupa nie jest gorąca, tylko jest taka letnia. Ale w smaku jest naprawdę fajna. Zupełnie to nie jest nasz rosół. No faktycznie jest dużo bardziej kwaśna. Pyszna. Spróbujemy tą zupkę. No jak przyjdą nasze główne dania, to przedstawię te główne dania i powiem Wam, ile to wszystko kosztowało, a kosztuje niewiele. Przyszło pierwsze z drugich dań. Nie wiem, czemu nie jest podane razem, ale no mniejsza z tym. To jest potrawa dla mnie, czyli jest to toczana z mamałygą. Mamałyga to jest to takie coś. Jest to bardzo podobne, podejrzewam, smaku do włoskiej polenty, ale przyznam, że jest dużo smaczniejsze. Polenta jest dużo bardziej mdła. To jest oczywiście tradycja, to jest rumuński czy też mołdawski dawny zamiennik chleba, no po prostu z biedy coś takiego się robiło. Do tego mamy tutaj ser pokruszony. Bardzo fajny. Omlet. No i mamy też kurczaka. Można to danie zamówić z wieprzowiną bądź też z kurczakiem. I tego kurczaka się dusi dosyć długo. I on jest taki mięciusieńki. Nie ma właściwie żadnych przypraw. Sam smak kurczaka. Oczywiście ponownie śmietana i jakiś sosik. No ale nie będę się wymądrzał, bo nie wiem, co to jest za sos. Spróbuję później. Póki co tak, zupka kosztowała 70 lei, a to kosztuje 165 lei, czyli mniej więcej przez 5 trzeba by to podzielić, żeby wyszło na złotówki, czyli to 165 to jest 30 parę złotych, a zupa kosztuje 12, a mołdawska kraina wina, taka karawka wina
półlitrowa, 60 lei, czyli jakieś 12 zł. Tak, kraina wina. Przyszło i ostatnie danie, trzecie, z Zakasi. Znane to jest wszystkim miłośnikom greckiej kuchni, dormades, czyli takie malutkie gołąbki zawijane w liściach winorośli. I to tutaj też jest sprzedawane, podawane, bardzo popularne, nazywa się to sarmale. I co to odróżnia od tych greckich? To, że tutaj te gołąbki są mniejsze, a im mniejsze, tym ponoć lepsze. Te konkretnie są nadziewane ryżem i mięsem i są podane w takim gęstym sosie pomidorowym. One naprawdę smakowicie. Bardzo przyjemne, bardzo fajne. Myślę, że Kasia pojesz dobrze. Ja już Ci nie będę tego podjadał. A jeżeli chodzi o całość cen, to całość obiadu powinna nas wyjść poniżej 90 zł, czyli zupa, 2 drugie dania, duża butelka wody i pół litra wina, niecałe 90 zł. No myślę, że to jest uczciwa cena. Pierwsza atrakcja, taka konkretna, to winiarnia Milesti Mici. Według Księgi Rekordów Guinnessa największa winiarnia na całym świecie. I jak się tam dostać? No okazuje się, że to nie jest takie proste. Oczywiście można dojechać taksówką, no ale my wybieramy znowu taką bardziej lokalną drogę, czyli wybieramy się tam marszrutką. Google niestety nie podpowiada, jak się tam dostać, skąd te autobusy odjeżdżają i o której. Ale jak zapytacie kogoś, to na pewno Wam powie. My wrzucimy Wam po prostu pineskę w mapę, żebyście mieli łatwiej, więc w opisie odcinka będzie link do naszego bloga, tam jest mapa Google i tam będzie zaznaczone, skąd odjeżdżają te autobusy, marszrutki. Ludzie są bardzo mili, oczywiście pokierowali nas od jednej marszrutki do drugiej, no i efekt jest taki, że jesteśmy, zaraz wsiadamy, upał jest niemiłosierny, ale bluzę mamy, bo oczywiście w winiarni będzie zimno, pomimo szczerych chęci z marszrutką się nie udało. Bo pan jeszcze miał przerwę na fajkę, potem jeszcze coś, więc w sumie finalnie miał wyjechać dopiero za 20 minut, więc robiło się już tak trochę niebezpiecznie późno, bo degustację mamy zamówioną na 17, jest już ona opłacona, a nie kosztowała mało, więc szkoda byłoby, żeby nam przypadła. Więc jednak musieliśmy pojechać taksówką, ale skorzystaliśmy z aplikacji Yandex, która tutaj jest bardzo popularna i działa trochę na zasadzie takiego naszego Bolta albo Ubera. I jeśli chodzi o cenę takiego kursu, to wychodzi około 30 zł i to jest mniej więcej 20 km od Kiszyniowa. Mołdawia winem stoi. To taki produkt eksportowy i wizytówka kraju. I jeśli ktoś przyjeżdża do Kiszyniowa, to zazwyczaj wybiera jedną z dwóch najbardziej popularnych winiarni do zwiedzania. Albo jest to Milesti Mici, albo jest to Krikowa. My postanowiliśmy w tym filmie, że odwiedzimy dwie i po prostu je porównamy dla Was, żeby zobaczyć, która jest fajniejsza, bardziej interesująca. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na ten moment jesteśmy w winiarni Milesti Mici i jest to największa winiarnia na świecie. W 2005 roku została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako największa winiarnia na świecie, której kolekcja to aż 1,5 miliona butelek. Możecie oczywiście znaleźć informację, że tych butelek jest 2 miliony. Skąd wynikają te rozbieżności? Mianowicie z tego, że ta winiarnia ciągle pracuje. To nie jest tylko kolekcja win, ale winiarnia, która ciągle produkuje wina, składuje wina, sprzedaje wina. Więc czasem jest ich więcej, czasem mniej. Ale jak to wszystko się zaczęło? To nie od początku była winiarnia. Najpierw była tutaj kopalnia kamienia, wapienia, które wykorzystywano do budowy Kiszyniowa. W pewnym momencie ktoś zorientował się, że w tych korytarzach, które zostają po wydobyciu wapienia, są świetne warunki do tego, żeby wytwarzać, ale także składować wino. I tak powstał pomysł na winiarnię Milesti Mici. Było to w latach 70. XX wieku. I tak winiarnia funkcjonuje świetnie do dnia dzisiejszego. Wyobraźcie sobie, że to jest 200 kilometrów podziemnych korytarzy. Korytarze, które mają głębokość między 40 a 80 metrów poniżej poziomu ziemi. Natomiast jeśli chodzi aktualnie o to, co jest wykorzystywane, to jest 55 kilometrów, a turystów wozi się po 5 kilometrach. Wozi się, bo raczej nie chodzi się piechotą. Możecie ją zwiedzać za pomocą samochodów, meleksów albo rowerów.
I oczywiście z przewodnikiem, bo w takiej plątaninie korytarzy bardzo łatwo się zgubić. W winiarni Milesti Mici zdecydowaliśmy się na pakiet zwiedzania o nazwie Moldowa. Czyli to jest taki pakiet, który oprócz samej takiej trasy turystycznej i zwiedzania winnicy obejmuje degustację i kolację złożoną z typowo mołdawskich potraw. Zaczynamy przystawkami, tutaj były wędlinki, ser mołdawski, no i jakieś warzywa, ale pani już nam trochę opowiedziała o winach, które będziemy tutaj kosztować. Mamy do skosztowania 5 win, jedno białe, jedno różowe i 2 czerwone, z czego jedno jest winem kolekcjonerskim. Jest to wino z 1986 roku i muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle nie piję czerwonych win, piję tylko białe wina, natomiast przy tej okazji no oczywiście musiałam skosztować i naprawdę nigdy w życiu nie piłam tak dobrego czerwonego wina. Pewnie gdyby nie cena tych butelek, to przekonałabym się do tego rodzaju wina, no ale myślę, że to raczej nie jest moja półka cenowa. Bo jeśli chodzi o tą degustację, to za 2 osoby zapłaciliśmy 2600 lei, co daje kwotę około 600 zł, niecałe 600 zł, 580, 590, w zależności po jakim kursie sobie to wymienicie, więc to nie jest mało, ale pamiętajcie, że to jest największa winiarnia na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, więc taka okazja drugi raz się nie powtórzy, więc jak szaleć, to szaleć, kto biednemu zabroni żyć na bogato. Jako pierwsze danie wchodzi zupa, którą już jedliśmy dzisiaj w tej poprzedniej restauracji, ale tutaj ona jest ciepła, śmietana jest od razu wrzucona do środka, no chyba tutaj lepsza. Ale tamta też była dobra, jest okej. Ale tu jest ciepło. Toczana z małygą to jest drugie danie, które wjeżdża do nas na stół i to jest najlepszy dowód na to, że to, co wam mówił wcześniej Michał, to prawda. Bo tutaj mamy najbardziej mołdawskie potrawy, taka klasyka kuchni mołdawskiej, a wcześniej opowiadał wam też o tym, że to jest taka typowa potrawa, więc tutaj nie będę się rozwodzić na tym, co mamy na talerzu, bo dokładnie to samo jadł na obiad. Mamy chwilę cisza, słuchajcie, podczas tej kolacji to nie było takie oczywiste, bo jest tutaj 2 grajków. Jeden gra na skrzypcach, drugi na akordeonie, podchodzą do każdego stolika, pytają, z jakiego jesteś kraju i grają piosenkę z twoich stron świata. Oczywiście nie za darmo, za tipy. Michał akurat zapłacił, żeby nie grali. No nie było to zbyt grzeczne, ale i tak nie udało się zupełnie tego pominąć, bo zagrali chyba Szła dzieweczka do laseczka czy coś takiego, więc repertuar mają naprawdę bogaty. Co jeszcze? Jeśli chodzi o takie rady, co moglibyśmy wam powiedzieć, jeśli chodzi o zwiedzanie tej winnicy, jeśli weźmiecie większy pakiet, to raczej nie jedźcie wcześniej obiadu, tak jak my zjedliśmy, bo tego jedzenia jest naprawdę dużo. Te porcje degustacyjne, jeśli chodzi o wina, też są naprawdę spore. Ja tutaj raczej oszczędzam się, już nie piję czerwonego, różowego, bo raczej bym więcej już nic nie nagrała. I obsługa, jak na ten poziom jedzenia, wina, nie jest najlepsza. No, my długo czekaliśmy tutaj, mając tak naprawdę talerze brudne z 2 dań, żeby ktoś przyszedł i je zabrał. Teraz podali nam równocześnie deser, ale to nie jest taki poziom top. Myślę, że oni nastawiają się na jednorazowego turystę, który przyjdzie tutaj, zadegustuje i więcej się tutaj nie pojawi. A to błąd. Dlatego, bo jeśli będziecie chcieli mieć tutaj piwniczkę, co nie jest tanią rzeczą, bo trzeba na początku wykupić 50 butelek wina, kolekcjonerskiego oczywiście, potem trzeba opłacać czynsz takiej piwniczki w wysokości 500 euro na rok i tego wina tutaj nie wysyłają, tylko sobie trzeba po nie osobiście przyjechać. No więc jeśli będziecie mieli już taką piwniczkę, no to siłą rzeczy będziecie tutaj przyjeżdżać często. I wtedy to nie jest tak, że to jest jednorazowy turysta. Chyba że wtedy jest jakiś pakiet VIP być może. Natomiast no, jeśli ja już będę z tą sławną youtuberką, co pewnie nigdy nie nastąpi, to mogą się zdziwić. Więc mogli mnie lepiej obsługiwać. Co tutaj się wydarzyło? Ci wspaniali ludzie zabrali nas z tej winnicy, bo nie mogliśmy znaleźć taksówki i zaprosili nas na wino do siebie do domu, ale my byliśmy tacy, no wiecie, no nie chcemy się komuś wpraszać do domu. Byliśmy no tacy trochę onieśmieleni, więc oni powiedzieli, poczekajcie tutaj na chwilę. Przynieśli kieliszki i powiedzieli, że oni nie wypuszczą nas bez tego, żeby pokazać nam, jak wygląda ich gościnność tutaj. No i tym sposobem właśnie tutaj jesteśmy sobie. I jesteśmy częstowani mołdawskim, wspaniałym oczywiście winem i możemy doświadczyć tego, że w Mołdawii są przepomocni i przegościnni ludzie i to naprawdę jest w ogóle mega doświadczenie.
Kolejny poranek w Mołdawii po jakże ciekawym, interesującym wieczorze, pełnym niespodzianek. Jak zakończył się wczorajszy wieczór? Przegadaliśmy z naszymi nowo poznanymi znajomymi, którzy pomogli nam wczoraj dostać się do Kiszyniowa, chyba z 1,5 godziny. I pewnie moglibyśmy z nimi przegadać północy, gdyby nie zdrowy rozsądek i wątroba, która podpowiadała nam, że dzisiaj mamy kolejne zwiedzanie zaplanowane, a z samego rana zaraz po śniadaniu ruszamy do kolejnej ogromnej winiarni, winiarni Krikowa, czyli tej drugiej najbardziej popularnej. No i wiecie, wątroba musi się tutaj regenerować. To nie jest kraj dla abstynentów, więc sen, dobre śniadanie i ruszamy dalej. Tym razem znów postawiliśmy na komunikację. Do winiarni Krikowa jest się trochę łatwiej dostać niż do Milestimici. Jest ona bliżej, 15 km, ale w zupełnie drugą stronę niż Milestimici. I jeżdżą tam te miejskie autobusy i trajtki, więc właśnie czekamy. Linia numer 2. Miejmy nadzieję, że zawiezie nas punktualnie prosto do winiarni na kolejną degustację. Druga największa winiarnia w Mołdawii to winiarnia Krikowa. 120 km podziemnych korytarzy pod wsią Krikowa, które powstały podobnie jak Milestimici z wydobywania wapienia. Jeśli chodzi o dojazd, znacznie prostszy niż do Milestimici, bo autobus miejski, linia numer 2, około 40 minut i jesteśmy na miejscu. Krikowa ma krótsze korytarze, bo to jest 120 km, ale i tak robi to wrażenie. One są, mam wrażenie, dużo lepiej zadbane niż te, które widzieliśmy w Milestimici. A teraz jesteśmy w sekcji win musujących i wyobraźcie sobie, że w tej pozycji te butelki, które tutaj są, to jest około 500 000 butelek na długości 7 km korytarzy, właśnie takich jak te. W winiarni Krikowa także zdecydowaliśmy się na degustację win. Wybraliśmy taką opcję Professional, która zakłada degustację 6 win. Zaczynamy od wina, które jest metodą szampańską. Potem próbowaliśmy wina białego i wina różowego, a przed nami jeszcze 3 wina czerwone. To jest taka opcja trochę biedniejsza niż ta z wczoraj. Jest też rano, więc nie jesteśmy aż tak głodni. Poza tym na tą opcję z kolacją trzeba minimum 4 osoby. A zaczęliśmy właśnie od takich drobnych przekąsek i tutaj są serki, paluszki, jakieś właśnie drobne owoce, orzechy. I jeśli chodzi o cenę, to w przeliczeniu na złotówki zapłaciliśmy 370 zł za 2 osoby i to obejmuje właśnie godzinne zwiedzanie podziemnego miasteczka z seansem filmowym, lampką szampana podczas seansu i potem właśnie taka degustacja. Winiarnia Krikowa to niematerialne dziedzictwo UNESCO. Odwiedzały ją naprawdę znane osobistości. Podobno tutaj urodziny miał także Putin, ale z tego co wiem, to nie przyznają się do tego w związku z obecną sytuacją polityczną. Odwiedzał ją też na przykład Bronisław Komorowski, jeśli chodzi o Polaków, czy Donald Tusk. Wydaje nam się, że na pierwszy rzut oka ta winiarnia jest chyba trochę fajniejsza niż Milestimici. Zdecydowanie lepszy dojazd. Jeśli chodzi o przygotowanie pod turystów, no to chyba też włożyli tutaj jednak trochę więcej pracy, ale na takie konkretne porównania przyjdzie czas. Dajcie nam chwilę. Ja rano muszę wypić kawę, ale tym razem wybraliśmy na miejsce kawiarnię w Kiszyniowie, która jest kawiarnią kocią, czyli wchodzicie, jest sporo kotów, które są oczywiście wszędobylskie jak to koty, więc łażą wszędzie. Więc osoby, które są bardzo wrażliwe na jakiś kłaczek w kawie, to raczej nie zagrzeją tutaj miejsca, ale naprawdę jest bardzo sympatycznie. I oczywiście te koty są kotkami, które zostały adoptowane tutaj przez właścicieli i obsługę kawiarni. Tak? Chodź, kić, kić. Więc fajnie jest wspierać takie miejsca, zwłaszcza, że kawa kosztuje dokładnie tyle samo, ile w innych miejscach, czyli około 10 zł na polski, wychodzi to jest 50 lei. Oczywiście, gdybyście mieli ochotę na taką kawkę z kotami, no to lokalizację będziecie mieli w opisie odcinka, tam będzie link do mapy Google.
i to jest na 4. piętrze w takim centrum handlowym, więc jakby z ulicy tego nie widać, natomiast jak wejdziecie do środka, do centrum handlowego i wyjedziecie windą, no to znajdziecie się w Kocim Królestwie. Jak w każdym tego typu mieście, zakupy trzeba robić na targu i uwierzcie mi, kupicie tutaj wszystko. Warzywa, owoce, mięso, ciasta, ciasteczka, cukierki, deskę klozetową, zlew, sprzęt elektroniczny, ciuchy, wszystko. Kiszyniów to raczej nie jest taka stolica, która ma mnóstwo imponujących zabytków, więc miłośnicy historii i zwiedzania mogą się tutaj czuć trochę zawiedzeni, chociaż znajdziecie tutaj kilka muzeów, które być może warto odwiedzić i galerie sztuki. Natomiast jednym z takich miejsc, które zwraca uwagę w tym stosunkowo nowoczesnym mieście, jest Łuk Triumfalny. Łuk Triumfalny w Kiszyniowie. Jak on powstał, jaka jest jego historia? Łuk powstał w 1840 roku dla upamiętnienia zwycięstwa Rosjan nad Turkami w wojnie rosyjsko-tureckiej. I wtedy, po tamtym zwycięstwie, Rosjanie przetopili tureckie armaty i odlano z nich ogromny dzwon. Natomiast okazało się, że ten dzwon nie zmieścił się w żadnych z kościołów, które były na terenie Kiszyniowa. W związku z tym postanowiono, że wybudują łuk, który pomieści właśnie ten owy ogromny dzwon, bo on miał ponad 6 ton, 6,4 tony, więc musicie sobie wyobrazić, że był naprawdę, naprawdę wielki. I tak powstał właśnie Łuk Triumfalny z inicjatywy gubernatora Bezarabii. Ale kiedy podejdziemy tam dzisiaj, no to żadnego dzwonu nie ma. Co się z nim stało? W I wojnie światowej znowu Rosjanie potrzebowali brązu do armat, no i dzwon znów został przetopiony na armaty. W różnych miejscach w Kiszyniowie możecie zobaczyć, że oprócz flagi Mołdawii wisi też flaga Unii Europejskiej, tak jak na przykład tutaj, czy nie wiem, na budynku prokuratury. I dlaczego flaga Unii Europejskiej, skoro Mołdawia nie jest w Unii? No, obecny rząd Mołdawii ma takie tendencje mocno proeuropejskie, chociaż sami Mołdawianie raczej nie ekscytują się z powodu wejścia do Unii Europejskiej, bo już tyle razy mówiono, jesteśmy już bliżej i nic z tego generalnie nie wychodziło. No bo pewnie jeszcze długo nie wyjdzie, między innymi ze względu na skomplikowaną sytuację z Naddniestrzem, które ogłosiło swoją niepodległość, ale nie jest uznane. Więc czy Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej? Na pewno nie za szybko. Natomiast są też takie głosy, że Mołdawia jest bardzo mocno prorosyjska. Czy tak jest? No trudno tak naprawdę powiedzieć, bo jeśli były badania robione, gdzie pytano ludzi, czy chcą wejść do Unii Europejskiej, to większość opowiadała się za tym, że chcą. Natomiast było też takie pytanie, czy gdyby powstała Unia Azjatycka, to chcieliby do niej wejść? Także chcieliby, więc trudno powiedzieć. Może Kiszyniów zbyt wiele zabytków nie ma, ale bez wątpienia możemy powiedzieć, że jest on jedną z najbardziej zielonych europejskich stolic. W samym mieście znajduje się 23 jeziora, które są rozsiane po różnych parkach i właśnie jesteśmy przy wejściu do parku Stefana Wielkiego i idziemy się trochę schłodzić, odpocząć, zrelaksować przy tym upale, ale zanim to nastąpi, kilka słów o tym gościu, który tutaj jest. Jest to pomnik Stefana Wielkiego, czyli największego mołdawskiego gospodarza. Pomnik dwukrotnie był wywożony do Rumunii, ale i tak zawsze wracał na swoje miejsce i stoi tutaj do dziś. Zarówno Milesti Micz, jak i Krikowa powstały w tunelach, które zostały wydrążone, kiedy wydobywano wapień do budowy miasta Kiszyniowa. I ten wapień na ulicach Kiszyniowa widać. Jest bardzo dużo właśnie takich jasnych, białych budynków z wapienia, więc jak będziecie się rozglądać po Kiszyniowie, to na pewno ich nie przegapicie. Jesteśmy w 3. dzień w Kiszyniowie i 3 dni polowaliśmy na placintę, czyli takie placki, które są tutaj bardzo popularne i na śniadanie, i na lunch, i na przekąskę jako street food, cokolwiek. To są placki nadziewane różnymi rzeczami, ziemniakami, serem, mięsem, a nawet jabłkami. No i taka placinta wylądowała na naszym stole. Jesteśmy w jakimś takim małym lokaliku koło jeziora i tak to wygląda. To powinien być takie okrągłe, to jest już wycięte, pocięte, przygotowane na tacce, takiej do wzięcia na wynos. W ogóle te placki tutaj były zakorzenione początkowo przez Rzymian. Nazwa pochodzi od placinta, czyli ciasta po prostu. Co prawda Rzymianie w Imperium Rzymskim tereny dzisiejszej Mołdawii się nie znajdowały, natomiast mieli tutaj jakieś swoje kolonie i też przywieźli właśnie takie potrawy. I ten konkretny jest nadziewany serem kaszkawal, czyli serem takim ciągnącym się pół żółtym, pół białym. Zresztą bardzo podobny jest ten sam typ sera, kaczkawal, o którym opowiadałem wam w Albanii w Permecie, w filmie z lutego.
Pszeniczne ciasto, bardzo mięciutkie. I faktycznie taki ciągnący się słonawy ser. Bardzo fajny. Porcja taka porcja kosztuje 50 lei, czyli jakieś 10 zł. A do tego mamy coś fajnego. Musujące winko różowe w puszce. Super. Podoba się to dla mnie. Jeden z parków położonych bliżej centrum Kiszyniowa to Valea Morilor. Bardzo fajny park. Prowadzą do niego dwa rodzaje schodów. Jedne takie kaskadowe, drugie granitowe. Jest plaża, bo jest tutaj sztuczne jezioro. Jest trochę kawiarni, jest co zjeść i przede wszystkim jest pomnik jamnika i motylarnia, do której zaraz pójdziemy. Jest i motylarnia i taki oto koleżka. Za bilety dla 2 osób zapłaciliśmy 35 zł, więc myślę, że fajne doświadczenie. A motylki są różne, mniejsze, większe. No cześć koleżko, pokaż się tutaj do kamery. Jesteśmy w restauracji A Casa de Mama. Taka restauracja, która podobno według tych komentarzy, które były na tej grupie podróżniczej, jest typowo lokalna, bardziej niż La Placinta. Nasze wrażenie jest takie, że jednak bardziej lokalna jest La Placinta, a ta jest pewnie bardziej taka, właśnie ta chyba bym powiedziała, że jest pod turystów, bo jest drożej, ale na pewno są takie regionalne potrawy i ja zamówiłam pierogi, bo tutaj w Mołdawii też są pierogi, po to, żeby porównać je do pierogów polskich. I powiem wam, to jest jedno i to samo. Ja zamówiłam pierogi z serem i ziemniakami, no to są typowe ruskie, polskie pierogi. Złoto Mołdawii to niezaprzeczalnie wino. No i wyobraźcie sobie 2 gigantów i ich starcie, Milesti Mici i Krikowa. Zazwyczaj turyści wybierają jedną z nich, no bo bez wątpienia i jedna i druga ma coś w sobie. Natomiast postanowiliśmy zrobić dla Was małe porównanie. Jedna winiarnia kusi księgą rekordów Guinnessa, druga bardziej pokazuje celebrytów, takie sławne postacie, które odwiedzały tą winiarnię. Którą wybrać? Jest kilka aspektów, które warto rozważyć. Przede wszystkim dojazd. Jeśli chodzi o dojazd, no to zdecydowanie łatwiej dojechać jest do Krikowa. To jest miejski autobus, linia numer 2. Natomiast w przypadku Milesti Mici musicie wziąć albo marszrutkę, albo taksi. Jeśli chodzi o powrót, znów łatwiej będzie wrócić z Krikowej, bo jest tam miejski autobus. Jeśli będziecie chcieli wrócić taksi, to tak naprawdę ganz egal. I po jednej i po drugiej stronie wcale nie jest tak łatwo zamówić taksówkę z takich popularnych aplikacji typu Yandex, dlatego, bo to jest sporo od centrum i w związku z tym nie zawsze taksówkarze odpowiedzą na Wasze wezwanie. Oczywiście obsługa jednej i drugiej winiarni bez problemu zamówi Wam taksówkę, natomiast musicie się liczyć z tym, że to będą ceny razy 2 w porównaniu do tego, co proponuje dla Was Yandex. Zarówno Milesti Mici, jak i Krikowa powstały w korytarzach, które zostały po wydobyciu wapienia, które zostało zresztą wykorzystane do budowy Kiszyniowa. Natomiast Milesti Mici jest taka bardziej surowa. Ta kopalnia wygląda trochę tak, jakby wczoraj dosłownie wyszli stamtąd górnicy. Natomiast Krikowa jest taka odpicowana. Tam już czuć pieniądz, czuć ten luksus. I jest zdecydowanie lepiej przygotowana, jeśli chodzi o turystykę. Natomiast jeśli chodzi o poruszanie się po tych korytarzach, to zarówno w jednej i w drugiej winiarni będziecie się poruszać takimi elektrycznymi pociążkami, samochodzikami, chociaż Milesti Mici ma również opcję zwiedzania na rowerze. Obydwie winiarnie powstały mniej więcej w podobnym czasie, ale jednak Krikowa jest trochę starsza
Jej historia sięga 1952 roku, a Milesti Mici to 1969. Jeśli chodzi o specjalizację, to Milesti Mici specjalizuje się w winach leżakujących, dojrzewających, czerwonych winach. Krikowa także ma takie kolekcje i ma zdecydowanie starsze wina, bo najstarsza butelka wina pochodzi z 1902 roku. Natomiast jej specjalizacja to są wina musujące, produkowane metodą szampańską. Obydwie winnice mają stałą temperaturę między 12 a 14 stopni przez cały rok i wilgotność mniej więcej na tym samym poziomie, między 80 a 90 stopni. Natomiast może to jest takie subiektywne odczucie. Nam wydawało się, że jednak w Krikowej jest cieplej i ciekawa rzecz, w Milesti Mici jakby na wejściu dostajecie kocyki, które są za darmo, a w Krikowej musicie za nie zapłacić 150 lei bodajże. Jeśli chodzi o zwiedzanie i o ceny, to taki najbardziej podstawowy pakiet zwiedzania winnicy jednej i drugiej to jest w Milesti Mici 50 minut, w Krikowa 60 minut. W Milesti Mici ten podstawowy program kosztuje 350 lei i w prezencie dostajecie butelkę musującego wina. Natomiast w Krikowa to jest 400 lei, a gdybyście chcieli dodatkowo prezent w postaci butelki wina, to trzeba zapłacić 200 lei ekstra. My zdecydowaliśmy się na taką degustację w Milesti Mici z kolacją, bo wybraliśmy się na w zasadzie kolację z degustacją i muszę powiedzieć, że nie było to zbyt tanie i obsługa była średnia, natomiast w Krikowa obsługa była zdecydowanie lepsza. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tak trafiliśmy, ale jak czytaliśmy też opinie w internecie, to mniej więcej potwierdzało się takie nasze wrażenie, że jednak w Krikowa ta obsługa jest dużo bardziej profesjonalna. Takie ogólne wrażenie. W Milesti Mici są dwie fajne fontanny, które są takie ciekawe. Za to w Krikowa jest Muzeum Wina. Są piwniczki, które mają takie znane osobistości, więc możecie poszukać sobie kogoś znanego, kto ma tam swoją kolekcję win. Jeśli chodzi o nas, uważamy, że Krikowa jednak zrobiła na nas większe wrażenie. Obydwie z tych winiarni wpisują się w taki wizytówkowy klimat Kiszyniowa. Każda z nich ma coś w sobie. No i jak to w takich miejscach bywa, krążą pewne legendy, anegdotki, historyjki, takie dwie najbardziej popularne. Dotyczą dwóch zdarzeń, które faktycznie miały miejsce. Pierwsza dotyczy winiarni Krikowa. Podobno kiedy Jurij Gagarin, radziecki kosmonauta, odwiedzał winiarnię Krikowa, pojechał tam na rowerze i to tak zagubił się w tych korytarzach, że spędził tam całą noc. No, oczywiście ta historia nabiera na rozpędu i z każdym kolejnym powtórzeniem okazuje się, że spędził tam nie jedną noc, a 2, 3 i tam nie wiadomo ile dni. No podobno faktycznie była to jedna noc. Ale jedno, co się w tych historiach powtarza, to to, że kiedy wyszedł z winiarni Krikowa, to powiedział, że łatwiej było mu wrócić z kosmosu niż z winiarni Krikowa, bo mają tak świetne wina, że każdy chciałby tam zostać na dłużej. Natomiast jeśli chodzi o Milesti Mici, to w 1986 albo 1987 roku, już nie pamiętam dokładnie, Gorbaczow wprowadził prohibicję. Za dużo się wtedy piło i uznał, że trzeba trochę ukrócić produkcję alkoholu. I wtedy w winiarni Milesti Mici stworzono pewien sekretny pokój, w którym zaczęto składować wino, które było takie, tak produkowane trochę na czarno. I wyobraźcie sobie, że było to aż 50 000 butelek. Po tym wszystkim, kiedy prohibicja już przestała obowiązywać, to 40 000 tych butelek zostało sprzedanych za niemałą zresztą kasę, a 10 000 jest nadal magazynowanych w winiarni i są one swego rodzaju dziedzictwem narodowym, więc teraz za nie wiadomo jaką kasę nie ma szans ich kupić. No to może pora na małe podsumowanie naszej wizyty w Kiszyniowie. Dlatego, bo my nie możemy powiedzieć, że byliśmy w Mołdawii. Byliśmy w Kiszyniowie, bo stolica, a reszta część kraju to jest kompletnie inna bajka. I to widać naprawdę na każdym kroku. Chociażby pod względem takim, że mówi się, że Mołdawia to jest najbiedniejszy kraj Europy, a w stolicy kompletnie tego nie widać. Jeżdżą tutaj naprawdę wypasione fury i gdybyście tak mieli pomyśleć, że to jest najbiedniejszy kraj Europy, o nie, zdecydowanie nie. Natomiast podobno wystarczy wyjechać poza Kiszyniów i to jest zupełnie inny świat. To, co nas zaskoczyło tak na pierwszy rzut oka, to to, że jest bardzo dużo kantorów, więc jakby kompletnie nie ma żadnego problemu z wymienieniem pieniędzy,
Niemcy nawet przyjmują złotówki, więc nie musicie wymieniać na euro i z euro dopiero na mołdawskie leje, ale bez problemu wymienicie sobie złotówki na mołdawskie leje. Jest też dużo lombardów, no to co też raczej pokazuje, że ludzie tutaj pewnie wrzucają w zastaw jakieś rzeczy, żeby dostać jakieś pieniądze, bo tych lombardów jest naprawdę pełno na każdym kroku. I bankomaty wypłacają nie tylko mołdawskie leje, ale także euro i dolary. Prawdopodobnie wynika to z tego, że bardzo dużo Mołdawian pracuje poza granicami kraju i naprawdę ten wskaźnik emigracji jest bardzo, bardzo wysoki. Kolejne zaskoczenie to wino to nie alkohol w Mołdawii. Wydaje się dziwne, ale tak faktycznie jest. Od 2017 roku wino zostało wykreślone z listy napojów alkoholowych i wpisane na listę po prostu produktów spożywczych, więc wino to po prostu produkt spożywczy. Ale bądźcie ostrożni, to nie jest tak, że sobie wypijecie tutaj trochę wina i wsiądziecie do samochodu i pojedziecie w siną dal. O nie, 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 nie. Jeśli chodzi o normy dopuszczalne do prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu, to niewiele różnią się od innych krajów. Jest to 0,3 promila. Z czego to wynika? Mianowicie z tego, by wino mogło być reklamowane w gazetach, na billboardach, w telewizji, bo jest to taki typowy produkt eksportowy i na tym opiera się tutaj gospodarka. Przede wszystkim na winiarstwie, bo jest tu bardzo dużo żyznych gleb, czarnoziemów, a poza tym tak naprawdę nie ma tutaj innego przemysłu poza rolnictwem, a Mołdawia winiarstwem stoi, jak już nieraz wam mówiłam. Kolejne zaskoczenie może być takie, że kiedy zamawiasz hamburgera, to zamiast tu dostajesz rękawiczki, żeby się nie ubrudzić. Wracamy do podsumowania, bo koncert niestety spowodował, że musieliśmy zmienić lokalizację. Niestety, bo koncert całkiem przyjemny. Jeśli chodzi o podsumowanie, to co może być zaskakujące, to mówi się, że Mołdawia to jest najbiedniejszy kraj Europy, natomiast kiedy przyjedziecie do Kiszyniowa, to absolutnie tego nie widać. No Kiszyniów to jest jednak stolica, to jest zupełnie coś innego niż reszta kraju. Natomiast taka minimalna płaca, żeby tak trochę dać wam wyobrażenie, to jest około w przeliczeniu na polskie złotówki około 900 zł. Natomiast ceny w sklepach to nie są aż tak niższe, jak mogłoby się wydawać. Są mniej więcej porównywalne do polskich. W knajpach, restauracjach jest znacznie taniej. Tu faktycznie widać znacznie, no jakieś 30% taniej, można tak powiedzieć. No wiadomo, że jak pójdziecie do jakiejś restauracji, tam wiecie, fancy szmency, no to będzie trochę drożej, ale taka kawa na mieście, no to jest koszt około 10 zł, w niektórych kawiarniach nawet 7 zł, nawet po 5 widziałam, więc naprawdę spoko. Widzieliśmy takie ogłoszenia na przykład o pracę, że taka pani konduktorka, która sprzedaje bilety w autobusie, zarabia około 2000 zł na rękę. No to jak sobie pomyślicie, że ona musi za to przeżyć cały miesiąc, no to raczej nie pozwala sobie na jedzenie w restauracjach. W ogóle to, co was może zaskoczyć, to jeśli chcecie zrobić zakupy w takim standardowym supermarkecie, to w sklepach znajdziecie sporo polskich produktów, a to wszystko za sprawą tego, że produkcji tutaj nie ma za dużo, więc mnóstwo z takich podstawowych rzeczy też w polskich sklepach jest po prostu importowane. Co mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli chcecie się tak trochę zgłębić w to, o co chodzi tak naprawdę z tą Mołdawią, trochę poznać kontekst kulturowy, kontekst różnych sytuacji, które w ostatnim czasie miały miejsce w tym kraju, to bardzo, ale to bardzo polecam wam książkę Mołdawia, państwo niekonieczne Kamila Całusa. Ja właśnie skończyłam ją czytać i powiem wam, no ona daje do myślenia. Ja tutaj nie zagłębiałam się w jakieś takie kwestie polityczne, natomiast uważam, że każdy, kto przyjeżdża tutaj, po prostu powinien ją przeczytać. Czy warto przyjechać do Kiszyniowa? Ja osobiście uważam, że warto. Jeśli znajdziecie tanie bilety, to jest naprawdę fajna destynacja na taki city break. Zresztą ja w ogóle uważam, że zawsze podróże kształcą, zawsze poszerzają nam horyzonty, zawsze pozwalają nam zobaczyć coś innego i po prostu poszerzyć perspektywę. Czasem tylko po to, żeby mieć porównanie, jak jest u nas, a jak żyje się gdzieś indziej, więc czemu nie? Jeśli chodzi o Kiszyniów, ja jestem na tak.